się. Jak widzicie, było pierwsze strzyżenie trawnika w tym roku. A nie chodzi o moją fryzurę. A w dniu dzisiejszym zajmiemy się kontynuacją tematu drzwi i ich renowacji. Także zapraszam na film. Minęły 2 dni. Jak widać, kit jest jeszcze miękki, czyli by to oznaczało, że temperatury są za niskie. W tym tygodniu już będą cieplejsze temperatury, także myślę, że być może wyschnie. No zobaczymy. W każdym bądź razie teraz jest 8 stopni, a w nocy dzisiaj było na przykład 1 stopień. Także takie prace to bym doradzał robić raczej jak są temperatury 15-20 stopni plus. No ale też pracowałem z szybami kiedyś, natomiast nie pracowałem z kitem do szyb, także nie miałem doświadczenia w tym względzie. I tak czy inaczej dzisiaj zakituję drugą właśnie szybkę. Nie zakitowałem tego w sobotę z tego względu, że to gdzieś kończyłem koło 18, a jeszcze chciałem pojechać do sklepu, żeby zakupić farbę. I tak też zrobiłem. Także dzisiaj zakituję i może zacznę coś wstępnie malować, ale te płaszczyzny. Natomiast nie miejsce zakitowania, bo to jest mokre, a kiedyś też po szpachlowaniu, a to akurat z płytą gipsową, spieszyło mi się i wymalowałem i potem trzeba było to skrobać, po prostu się zrobiła pajęcza sieć, także doradzałbym takie właśnie masy, które schną, malować dopiero jak wyschną, bo się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, a potem powstaje z tego podwójna praca. No i tu też możecie zobaczyć właśnie dlaczego chwaliłem tą makitę. Co prawda mam opalarkę, ale jakbym opalał te drzwi, to myślę, że to by trwało 300 lat, a tak to przeszlifowałem i jest ładnie. Tu jeszcze oczywiście będę musiał tą dziurkę, jakiś kawałek dopasować, ale najpierw zakituję. Natomiast pominąłem sam moment kitowania w filmie z tego względu, że mogliście to już obejrzeć w części pierwszej, do której zachęcam. Natomiast tutaj już szlifierka oscylacyjna Makity poszła w ruch. Usuwam farbę z krawędzi drzwi. Pobieram wymiary, który umożliwiłby dopasowanie kawałka drewna do tego otworu. Jedną z rzeczy, która troszkę mnie irytowała, to że wszystkie okoliczne koty robiły sobie sadzki w moim warsztacie. Dlatego też postanowiłem zamknąć przejście do warsztatu, które im to umożliwiało. Tu jak zwykle pożałowałem, że jednym z pierwszych projektów, którym powinienem rozpocząć, to byłby właśnie młotek do dud. Ale kto wie, może nawet się uda w tym roku. Jako że deska była o około centymetr grubsza niż potrzebowałem, także mini wyrówniarka poszła w ruch. Tu dobrałem jakiś frez, żeby zachować podobny obrys, aby to się zgrywało jakoś z resztą panelu. Czas, żeby przykleić tą wstawkę przeciwko kotom i tu wiem, że posypią się zapewne negatywne łapki. Zawsze tak jest, gdy próbuję zwalczać różnego typu szkodniki, mrówki, ślimaki czy inne. Nie mówię, że koty tutaj akurat są szkodnikami, ale są w warsztacie zwierzętami jak dla mnie niepożądanymi. No dobra, mam po prostu uczulenie na sierść kota. Jako że potrzebny jest czas, żeby klej wysechł, także zabrałem się za inne prace. W tym momencie szlifowanie framugi drzwi z farby przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Jak widzicie, farba ładnie schodzi. W międzyczasie klej wysechł i zaszlifowałem nadmiar drewna do wysokości powierzchni panelu. W miejscach łączeń stary klej stał się historią, także podważyłem delikatnie dutem i starałem się wcisnąć troszkę świeżego kleju. Oprócz tego dopasowałem wstawki w miejscach, gdzie drewno wykruszyło się zupełnie. W poprzednim odcinku użyłem taśmy klejącej przeźroczystej, bo nie miałem innej na stanie. To był błąd, gdyż resztki kleju z taśmy osadzały się na szybach. Jednakże w międzyczasie zakupiłem taśmę klejącą malarską i tym razem taką właśnie taśmą oklejałem szyby. Po oklejeniu taśmą przed malowaniem farbę należy wymieszać, ale to chyba każdy majsterkowicz wie. No i czas zabrać się za malowanie.
Farba bardzo szybko wysychała, także udało mi się przemalować dwukrotnie tego dnia. Tu udało mi się dobrać listwę z jakichś odpadów. Jej górną część przyciąłem pod kątem 45 stopni w razie deszczu lub dużej wilgotności. Następnie posmarowałem klejem, a z drugiej strony przykręciłem śrubami. Tego dnia co chwilę padało, dlatego robiłem to na zamontowanych drzwiach. A teraz czas na montaż zamka. Zamek dobrałem podobnymi gabarytami do poprzedniego zamku, a tu zestaw otwornic. Od czasu do czasu stwierdzam, że opłacało się inwestować, gdy akurat taki sprzęt jest potrzebny. Tu przygotowuję sobie model do wiercenia otworu w drzwiach, który był położony kilka milimetrów dalej w porównaniu do otworu z poprzedniego zamku. Natomiast ta część filmu niestety się nie nagrała. Nowy zamek, a wraz z nim nowe gabaryty niektórych elementów, także dostosowuję wpusty pod nowy zamek. Okucie do zamku wystawało trochę ponad poziom muru, także musiałem to skuć do równego poziomu. Dopasowanie okucia do wysokości zapadek w zamku. Teraz się zamyka, a nawet zamyka się na klucz. Także pełen sukces. Czas zaszpachlować dziurki po okuciach ze starego zamku. Do tego użyłem dwuskładnikową zaprawę o kolorze sosny, chociaż w tym przypadku i tak kolor nie będzie miał znaczenia. Również zaszpachlowałem pozostałe otwory, jako że zaprawa stwardniała dosyć szybko. Czas na szlifowanie. A po szlifowaniu malowanie. Znowu. Następnie czyszczenie kleju farby, którą czasami prysło mi się na szybko. Przedostatnie szlify, czyli mocowanie okuć na elementy zamku. Aktualnie drzwi prezentują się w następujący sposób. Z tym, że nie są całkiem dokończone z tego względu, że tutaj, jeżeli chodzi o przemalowanie tego kitu, to wolę poczekać, aż temperatury zrobią się większe i wtedy właśnie dokończę ten element przemalowując. No ale wydaje mi się, że drzwi wyglądają całkiem sympatycznie po renowacji. Oczywiście tam są jakieś niedoróbki typu miejsca, które nie przyszpachlowałem, ale no to są drzwi do warsztatu, że nie muszą być na tip-top, a przynajmniej moim zdaniem. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym filmie. Jak widzicie, niektóre roślinki już szaleją, także kwiatki są.